Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj bardzo szybkie ciasto na naleśniki, ale naleśniki do krokietów. I od czego zaczynamy? Ja mam taki blender jakby kielichowy. Możecie mieć też taki kielichowy nakładany, gdzie pod spodem są takie noże. Można też to zrobić w misce i z mikserem takim zwykłym, robotem kuchennym. Ja zrobię w tym, on jest dość duży, bo on ma pojemność 1,250 l. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że damy tutaj same nasze pierw płynne produkty. Dajemy 250 ml mleka. Mleko mam 3,2. Tak, 250 ml mleka. Do tego dodamy 300 ml wody gazowanej, najlepiej właśnie wody gazowanej. I jeszcze 50. Gdzie jest ta miarka? Tutaj. Dobra. Troszkę za dużo. O. 300 ml wody gazowanej. 2 łyżki stołowe oleju. 2 jajka średnie, raz i 2. I teraz to chwilę zamieszajmy, wymieszajmy po prostu. Dobrze. Dodamy 170 g mąki pszennej tortowej. Najlepiej, żebyśmy ją sobie przesiali. I 40 g mąki skrobi ziemniaczanej, skrobi ziemniaczanej. Ona sprawi to, że naleśniki będą takie bardziej takie gumowate właśnie, że będzie nam fajnie krokiety zwijać i te krokiety nie będą nam pękać. I to na chwilkę, na małych obrotach zacznijmy to mieszać, ale nie ubijajmy tego długo, do wymieszania składników. Chwileczkę. O. I teraz do tego ja dodam przyprawy. Przyprawy możecie dodawać jakie tylko lubicie, tylko pamiętajmy, że to są naleśniki do krokietów. Ja dodam łyżeczkę płaską czosnku, takiego suszonego w granulacie. Do tego dodam soli. Tam ja wiem, no 1/3 pół łyżeczki, nie więcej. Tak. Do tego dodam troszkę kurkumy, żeby moje naleśniki były ładne, żółciutkie. O, tak troszeczkę kurkumy, one będą bardzo ładne, żółte. I dodam pieprzu. Można też dodać, słuchajcie, jak ktoś lubi na przykład oregano, można dodać suszoną cebulę. Tu naprawdę kto to tylko lubi. Dobra, pieprzu. Tak. I teraz to wymieszam, ale wymieszajmy tak, nie musimy tego napowietrzać. Po prostu, żeby tylko wymieszały nam się składniki. Ja już, naprawdę to trwało szybko, 2 minuty, nie więcej. Ciasto ma być rzadkie. Proszę zobaczyć.
ciasto jest rzadkie. I teraz dajmy mu troszeczkę odpocząć, chociaż tak z 10 minut niech postoi i zaraz do Was wracam. No i widzimy się po 15 minutach. Pod patelnią zapaliłam już gaz. Daję tylko troszeczkę oleju, troszeczkę, o. Dajemy kilka kropel. O, dobrze. Ciasto, znaczy nasze tutaj ciasto przemieszajmy, dlatego że mąka ziemniaczana lubi osiadać na dno. Także za każdym razem, kiedy będziemy wylewać, to po prostu przemieszajmy. I będziemy smażyć nasze naleśniki. Ja nie będę smażyć je na złoty kolor, bo tak jak mówiłam, one będą później obsmażane, bo to będą krokiety. Dobra. O. Nie dawajmy dlatego właśnie dużo tłuszczu, bo będzie nam bardzo trudno rozlać ciasto po patelni. No i obsmażamy. Ja, tak jak mówiłam, nie będę go smażyć na chrupiąco, no bo ja bym chciała później krokiety w niego zawinąć, także aby tylko, żeby był usmażony i żeby był bardzo giętki, żeby po prostu pod wpływem zawijania krokietów, a później smażenia, żeby on po prostu nie pękał. I na średnim ogniu smażymy. Pierwszy troszkę mi pękł, ale to nic nie szkodzi. Drugi będzie ładniejszy. I to są właśnie naleśniki typowo właśnie z mięsem, z kapustą i z grzybami, czy na przykład można z serem i ze szpinakiem. I naleśnik jeden mamy usmażony. Ładny, żółciutki. I naleśniki ja teraz biorę, przykrywam drugim talerzem. O, w ten sposób. Jeżeli to mają być właśnie naleśniki do zawijania. I znów będę wylewać. Zamieszajmy. Myślę, że łatwiej naleśników się już po prostu nie da zrobić. Naleśniki są bardzo cieniusieńkie, także nie ma tego ciasta za dużo. Gdybyśmy mieli tutaj ciasto bardziej gęste, to one wtedy by wychodziły grubsze. Jeżeli ktoś nie ma wprawy i okaże się, że jemu się pierwszy, drugi, trzeci naleśnik rwie, to dosypać tutaj łyżkę stołową, 2 łyżki stołowe mąki takiej zwykłej, tej tortowej i wymieszać. Ona będzie wtedy konsystencja troszkę grubsza. Grubsze będą naleśniki, ale też nie będą się tak po prostu rwać. O. Jeżeli ktoś nie ma wprawy. Ale myślę, że 2-3 naleśniki jak zepsuje, to 4 już będzie dobrze. I tak pieczemy każdy naleśnik.
No i smażę ostatniego, 14 naleśnika. Wyszło mi 14. To ile wam wyjdzie, wszystko zależy od tego, jakie grube po prostu je zrobicie. Ale powiem wam, że jest to naprawdę sprawdzony przepis i wam polecam. Szybki, naprawdę chyba szybciej się po prostu już nie da. O, ten będzie troszkę grubszy, no bo tu już jest końcówka ciasta, to już by nie starczyło na 15 naleśnika. Także niech on się tutaj mi smaży. A ja już wam pokazuję, jak moje naleśniki wyglądają. Mogą wam też pękać, przybliżę was troszkę może, mogą wam też pękać naleśniki wtedy, kiedy patelnię macie suchą. Przesuszycie naleśnik i on też może wam pękać. Ale tu już wam pokazuję, tutaj mam gorące naleśniki, przykryte. One mi tak ostygną i ja je później tak wezmę i zamrożę. O, proszę zobaczyć. O, one są, jest gorący. Ale jak wystygnie ten naleśnik, to już wam tu pokażę, jak już wystygł mi jeden. O. Słuchajcie, są bardzo cieniutkie, cieniusieńkie. I tak jak widzicie, patrzcie. Widzicie? Można z nim robić wszystko. On wam nie pęknie. Możecie go zawinąć jak chcecie. Proszę. W ten sposób, w rulonik cieniutki. O. W drugą stronę, jak wystygną naprawdę, no możecie robić z nimi co chcecie. Proszę. Nigdzie nie pękają i są cieniusieńkie. O, nie wiem, czy to widać w kamerze, ale normalnie widać moje palce. Także uważam, że jest to najlepszy przepis na naleśniki właśnie do takich dań wytrawnych właśnie, tak jak mówiłam. O, ten nie będę pokazywać, co jest na patelni, bo widzieliście, on wyszedł najgrubszy, dlatego że no już końcówka ciasta była, to już nie było zrobić jak dwóch, to więc jeden wyjdzie grubszy, ale on, jeżeli ostygnie, ja go tu dam, przykryję go talerzem, on będzie taki sam plastyczny jak ten cieniutki, tylko tyle, że będzie troszkę grubszy. O, także tu jest, mówię, jeden naleśnik, drugi, tutaj też mogę pokazać, o, proszę, każdy naleśnik można zwinąć. Tak, pokażę jeszcze jeden, piękne, żółciutkie powychodziły, proszę bardzo, delikatne, o, nic się im nie dzieje. Teraz tylko w bułce, w jajku, w bułce i na patelnię nadziać czym tam tylko chcecie. O. Każdy naleśnik jest taki sam. I jak one ostygną, ja je po prostu zamrożę i będę miała na Wigilię. Na Wigilię tylko na niektóre naleśniki zrobię z farszem takim jak na pierogi. Także będę miała już farsz na pierogi. Tutaj będzie raz, dwa. Ewentualnie można też farsz sobie zamrozić i na przykład zrobić sobie naleśniki na Sylwestra, prawda? No, ten jest troszkę grubszy, bo tak jak widzieliście, to już po prostu zostało mi ciasto, ale i tak jest bardzo delikatny. Jak się wam przepis podobał? Ja trzymam naleśniki pod przykryciem, aż mi nie wystygną. Jak się wam przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!